Dzień dobry. Właśnie zakończyłem proces ukorzeniania monstery Adansona Monkey Mask. Zobaczcie. Pod taką folią w wodzie próbowałem ukorzenić sadzonki wierzchołkowe tej właśnie monstery małpki, popularnie zwanej. No i muszę wam powiedzieć, że zakończyło się to 100% sukcesem. Monstera puściła piękne korzonki i zaraz wam pokażę, jak to wygląda. Ukorzeniłem tutaj dwie, zobaczcie. Tu jest pierwsza, nieco mniejsza. Ma ładne dwa korzonki, trzy nawet. A tutaj wierzchołkowa, o wiele więcej korzonków. Wygląda bardzo fajnie i bardzo szybko będzie puszczała również nowe liście. Ukorzenianie małpki nie jest zbyt trudnym procesem. Zobaczcie, do takiego słoiczka wystarczy wlać 3/4 wody. Do środka włożyć taki węgielek drzewny. Będzie to chroniło przed gniciem tej właśnie sadzonki. No i do takiego słoiczka oczywiście wkładamy monsterkę i przykrywamy folią. Taki proces ukorzeniania będzie trwał około 1, czasami może 2 tygodni i powstaną takie piękne, ukorzenione już sadzonki, które musimy teraz odpowiednio posadzić do przygotowanego podłoża. Podłoże do monstery to tak zwany bigos. Jak go przygotować? Kiedyś prezentowałem już taki film, ale jeszcze raz spróbuję wam pokazać. To jest mieszanka kory drzewnej, ziemi i piasku. Do tego dołożę sobie zwykłej ziemi, ale wymieszanej również z piaskiem, żeby ta ziemia była taka chłonna, ale też przepuszczalna. Do tego troszkę perlitu, który w bardzo fajny sposób dodatkowo rozluźni ziemię. Możemy sobie również wykorzystać ten węgielek drzewny, w którym ukorzenialiśmy roślinę. Trzeba ten węgielek jedynie rozdrobnić na mniejsze kawałki. Węgielek bardzo silnie wiąże wodę, a do tego wykazuje właściwości przeciwgrzybiczne i przeciwbakteryjne. Wadę ma taką, że troszkę się pobrudzimy, ale to tylko na chwilę. No i do tego troszkę nawozu. Ja stosuję taki naturalny nawóz. Są to odchody od świnek morskich. Odrobina wystarczy. Tak mniej więcej wygląda mój bigos. Dodam jeszcze odrobinę ziemi, tak żeby to wszystko wymieszać. No i żeby mieć tutaj odpowiednią ilość tego właśnie bigosu, żeby móc wypełnić widoczną tutaj doniczkę. Teraz sobie to wszystko ładnie wymieszam. No i będę mógł przystąpić do posadzenia mojej świeżo ukorzenionej małpki. Zobaczcie jeszcze. To podłoże musi być przepuszczalne. Kiedy ścisnę go tak w dłoni, nie może się robić taka kulka. Powinno ono w sposób taki naturalny wysypywać się z tej dłoni. No i wtedy wiemy, że to podłoże jest idealne do naszej monstery. Mogę więc przystąpić do posadzenia monsterki. Doniczka oczywiście na dnie musi mieć odpływ. Na dno umieszczam sobie keramzyt, tak żeby zakryć właśnie to dno, które tutaj widzicie. Sama doniczka nie musi być bardzo duża, ponieważ sadzonki, które dopiero będą rozpoczynały swój wzrost, nie potrzebują aż tyle przestrzeni. No to teraz wsypujemy sobie naszą przygotowaną ziemię, tak zwany bigos,
czyli ziemię przepuszczalną, chłonną, no i wilgotną. Kilka łyżeczek na same dno. No i mogę sobie teraz umieścić w doniczce sadzonki. Jakoś tak zgrabnie to trzeba zrobić, żeby ta roślinka potem mogła fajnie się rozrastać. Oczywiście staramy się gdzieś tutaj na samym środku umieścić monsterę. No i oczywistym jest, że teraz zasypujemy aż po same brzegi. Postaram się to zrobić dosyć zgrabnie, chociaż nie jest to łatwe przed kamerą. Szybciej to zrobię poza kamerą. W sumie najważniejsze tutaj jest to, abyśmy nie ubijali tej ziemi, ponieważ ona musi być lekka, przepuszczalna, chłonąć wodę. Także wystarczy, kiedy wypełnimy tą doniczkę ziemią, tak sobie troszkę potrzepiemy tą roślinką. Ta ziemia gdzieś tam wejdzie w zakamarki między korzonki, a potem roślinka, rozwijając swój system korzeniowy, na pewno sobie poradzi w takiej właśnie przepuszczalnej ziemi. Właściwie gotowe. Teraz jeszcze kilka zabiegów pielęgnacyjno-upiększających, no i możemy cieszyć się naszą rośliną. Może się tak zdarzyć, że w trakcie procesu ukorzeniania kilka listków po prostu nam zmarnieje. Można je w bardzo łatwy sposób upiększyć, na przykład odcinając, tak jak tutaj, w połowie. Jeśli listek jest jakiś mało znaczący, można go odciąć tam przy samej ziemi, cały listek. No a jeśli ten listek, powiedzmy, jest troszkę większy, nie chcemy go jakoś obcinać, wystarczy odciąć tak pod skosem. No i wtedy nawet nie widać, że coś obcinaliśmy. Tutaj jest ok, tutaj też. No, te listki są w miarę. No tutaj jeszcze jeden, zobaczcie. Też go można obciąć tak pod skosem, z jednej, z drugiej strony. No i roślinka na tym nie ucierpi, a znacząco poprawi to estetykę naszej rośliny. No i właściwie zabiegi z obcinaniem gotowe. No to jeszcze musimy sobie umieścić jakiś patyczek, ponieważ monstera jest to roślina pnąca i w miarę swojego wzrostu będzie potrzebowała odpowiedniej podpórki, by się piąć do góry. Zależy, jak chcemy ją prowadzić, bo oczywiście może ona sobie zwisać gdzieś z górnej półki, no ale to już wszystko zależy od Was. Na początek taka niewielka podpórka w zupełności wystarczy. Wystarczy jeszcze tutaj jakoś umiejętnie rozmieścić listki, no i właściwie gotowe. Musimy jeszcze w odpowiedni sposób nawodnić naszą roślinę. Najlepiej robić to takim spryskiwaczem, który wytwarza taką cienką mgiełkę. Wtedy te krople bardzo fajnie osadzają się na liściach i nie powoduje to schnięcia rośliny. Także taki właśnie spryskiwacz jest do tego najbardziej odpowiedni. Oczywiście musimy również nawodnić naszą roślinę, ale pamiętajcie, żeby jej nie przelewać, ale też doszczętnie jej nie przesuszyć. Dlatego co 3 dni odpowiednią ilość wody wlać tutaj do tego podłoża pod korzonki. No i właściwie gotowe. Teraz wystarczy roślinkę umieścić gdzieś w takim zacienionym miejscu, by rosła zdrowo.
Monsterka to roślina tropikalna, która rośnie w dolnych partiach, dlatego nie dawajcie jej gdzieś na pełne słońce, tam gdzie jest suche powietrze. Ona lubi takie warunki pokojowe, nie musi tam być dużo słońca i wtedy będzie pięknie rosła. Mam nadzieję, że wasze monsterki również rosną pięknie. Trzymajcie się, cześć!